studiu Authenti gościmy Michała Miszczałowicza, który jest nie tylko dyrektorem do spraw współpracy z sektorem innowacji w banku BNP Paribas, ale również członkiem Rady Nadzorczej w Authenti. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Zacznijmy od podsumowania tego, co wydarzyło się 2 lata temu. Jak na przestrzeni tych ostatnich 2 lat zmieniła się ta droga i jak pan ocenia to przejście z rundy A do rundy B? Dla nas pierwsza runda A, była wyjątkowa, bo to była pierwsza, jak do tej pory jedyna inwestycja banku w startup, scale-up, w spółkę innowacyjną. Nie powodowały nam do końca kwestie ekonomiczne, tylko strategiczne. I z tych samych powodów, patrząc jak przez ciężki czas COVID-u, kryzysu, zawirowań rynkowych spółka się rozwinęła, postanowiliśmy kontynuować naszą przygodę i też partycypować finansowo w rundzie B. Spółka bardzo urosła, zarówno pod kątem osobowym, liczby klientów, liczby dokumentów, ale też funkcjonalności platformy, możliwości integracji, więc z wygodnego rozwiązania przed rundą A stało się wszechstronnym rozwiązaniem przy rundzie B. Świetnie, porozmawiajmy właśnie o tej wszechstronności rozwiązania. Jako bank jesteście nie tylko inwestorami, ale również użytkownikami platformy i produktów. Jak oceniacie Authenti w swojej perspektywie? Z jednej strony jako klient korzystamy z rozwiązań zintegrowanych, czyli łączymy się z technologią Authenti przez API i wplatamy ją w nasze procesy biznesowe różne, wewnętrzne, zewnętrzne z klientami, zewnętrzne z kontrahentami. Tworzymy nowe produkty i nowe procesy dzięki dyskusjom właśnie z ekspertami Authenti, którzy się znają i na podpisach kwalifikowanych, na pieczęciach, na całej dyrektywie eIDAS i tym, jakie możliwości daje. Z drugiej strony, co jest dla nas, jako dla instytucji dosyć nowe, korzystamy z Authenti jako platformy. Pewnie biznes pozafinansowy nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. Dla nas jeszcze do niedawna rozwiązania, które nie były on-premise, zainstalowane na środowisku bankowym, działające w otoczeniu informatycznym bankowym, były nie do pomyślenia. I widzimy olbrzymią zmianę. Z jednej strony możliwą dzięki temu, że zostaliśmy inwestorem, poznaliśmy bliżej technologię, zobaczyliśmy od podszewki, jak to działa, jakie są możliwości, ale też z drugiej strony, nie ukrywajmy, przyczynił się do tego COVID i lockdown, kiedy z dnia na dzień musieliśmy opuścić biura, musieliśmy znaleźć alternatywę. I tutaj dzięki wzorowej współpracy, dzięki bardzo elastycznemu podejściu, bardzo szybko podpisaliśmy umowę we wszystkich reżimach, jakie są obowiązkowe dla instytucji finansowych, właśnie z Authenti, na korzystanie zarówno z platformy do podpisywania, nadawania dokumentów, jak i zakupu podpisów kwalifikowanych. I też warto zaznaczyć, że chyba byliśmy pierwszym podmiotem, który w takiej ilości kupił podpisy kwalifikowane ze zdalną weryfikacją tożsamości. Porozmawiajmy chwilę o przedsiębiorstwach, o realiach biznesowych, czyli wątek sustainable. Coś, co do tej pory dotyczyło tylko dużych podmiotów, zaczyna być coraz bardziej powszechnym obowiązkiem. Jak to się łączy z przyszłością Authenti i tymi perspektywami? Jeszcze do niedawna był to wymóg przede wszystkim dla spółek giełdowych, dużych, notowanych. Natomiast z upływem czasu ten obowiązek spływa w dół. Coraz mniejsze spółki muszą raportować swój wpływ na środowisko naturalne i środowisko społeczne, w którym funkcjonują. A te, które nawet nie muszą albo nie będą musiały od przyszłego roku, często są proszone o takie dane przez swoich kontrahentów. Coraz częściej w przetargach międzynarodowych z Niemiec, z Francji pojawia się prośba o dostarczenie informacji przez polskiego dostawcę o emisyjności jego biznesu. No bo duża spółka z innego kraju też będzie musiała zaraportować, jak jej łańcuch dostaw, jak jej poddostawcy wyglądają, jak wpływają na jej emisyjność. No i to jest aspekt Authenti, który zauważyliśmy pod koniec 2020 roku. Poprosiliśmy o wsparcie firmę doradczą, która stworzyła dla nas model i cały raport mierzenia pozytywnego wpływu Authenti dla naszej organizacji. I wydaje mi się, że dla innych przedsiębiorstw, mniejszych, większych,
korzystanie z Authenti też może być fajnym sposobem na poprawę swoich współczynników emisyjności. Jak wizja paperless i jak działania proekologiczne banku są odbierane przez klientów? Nie tylko sam produkt Authenti, ale cała wizja korzystania z cyfrowych rozwiązań. Klienci bardzo doceniają wygodę. To jest szczególnie widoczne przy korzystaniu z platformy Authenti, ponieważ to my jako bank mamy platformę, a klient, który podpisuje, nie musi nic. Po prostu dostaje dokument i intuicyjnie zapoznaje się z treścią i klika podpisz i wszystko jest załatwione. Jedno z najfajniejszych rzeczy, jakie ostatnimi czasy przeczytałem po zakończonych negocjacjach z jednym z kontrahentów, padło z jego strony pytanie, czyli standardowo podpisujemy na Authenti, tak? Ci, którzy spróbowali takiego obiegu dokumentów, bardzo niechętnie wracają do papieru i są naprawdę w stanie dużo zrobić, żeby zostać z dokumentem w tej strefie wirtualnej.